Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką mini dynkę. Widzicie, tutaj sobie doczepiłam kółeczko od breloczka i to będzie właśnie taki dla mnie mały breloczek. Ta dynia jest naprawdę bardzo malutka i do jej wykonania ja użyłam włóczki Yarnard Jeans i tak, kolorek na dynkę plus dosłownie odrobinka włóczki tutaj na listki. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze troszeczkę wypełnienia, szydełko i ja do włóczki Yarnard Jeans używam szydełka 2,5 mm, ale Wy możecie równie dobrze użyć innej włóczki, tylko że wymiary pewnie wtedy będą inne tych dyniek. I w sumie oprócz tego tylko jeszcze igła, nożyczki, takie podstawy. Zanim zaczniemy, standardowo zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, dzwoneczka oraz do opisu. Tam jest link do Buy Coffee, gdzie można postawić mi wirtualną kawkę. To jest takie wsparcie dla mojego kanału. Wow. Ja już, kochani, nie przedłużam i zaczynamy. Zaczynamy od magicznego kółeczka, a jeżeli nie potraficie jeszcze wykonać magicznego kółeczka, odsyłam Was tutaj do tego filmiku. Tam powolutku pokazuję, jak to kółeczko wykonać. Jak już będziemy mieli nasze magiczne kółko, to robimy 8 półsłupków na nim. Czyli wkładamy szydełko do środka, przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. Wkładamy szydełko, przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki. Tu już mamy drugi półsłupek, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy półsłupek. Teraz zaciągniemy sobie nasze magiczne kółeczko, ciągnąc za tą krótką nitkę. Zaciągamy i wbijamy się w pierwszy słupek, który wykonaliśmy. Przepraszam, półsłupek. I teraz zaczniemy już robić drugie okrążenie. A w drugim okrążeniu robimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to 2 półsłupki w jednym, czyli wkładamy sobie szydełko w ten pierwszy półsłupek, przeciągamy włóczkę, teraz przez dwie pętelki i raz jeszcze w to samo miejsce wkładamy szydełko, przeciągamy włóczkę i przez dwie pętelki mamy 2 półsłupki w jednym, 2 w jednym. W drugim półsłupku również 2 w jednym. W trzecim półsłupku tak samo. W czwartym też 2 w jednym. W piątym 2 w jednym. W szóstym 2 w jednym. W siódmym półsłupku 2 w jednym i w ósmym półsłupku 2 półsłupki, 2 w jednym. Mamy drugie okrążenie. Po tym okrążeniu powinniśmy mieć 16 półsłupków na okręgu. Trzecie okrążenie. Robimy 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, czyli wbijamy się nad kolejny półsłupek i robimy 1 półsłupek i 2 w jednym w kolejnym półsłupku. To mamy pierwsze powtórzenie, teraz drugie, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Teraz trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Szóste powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Siódme powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. I ósme powtórzenie, półsłupek
nad półsłupkiem i 2 w jednym. I teraz okrążenie 4, 5, 6, 7, 8 i 9. 6 okrążeń robimy takich samych. W każdym okrążeniu wykonujemy 24 półsłupki. Każdy półsłupek pojedynczy nad półsłupkiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, i 24. I takich okrążeń wykonujemy jeszcze 5. Jak już mamy wykonane nasze okrążenia, to weźmiemy się za zmniejszanie naszej dynki. I teraz musimy wykonać 8 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 1 półsłupek z 2. Wkładamy szydełko pod tutaj jedną nitkę najbliższego półsłupka, tą niteczkę bliżej nas i pod niteczkę bliżej nas z kolejnego półsłupka. Przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki mamy pierwsze powtórzenie. Teraz drugie. Półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Drugie powtórzenie. Teraz trzecie. Półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Czwarte powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem 1 z 2. Piąte powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem 1 z 2. Szóste powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. Siódme powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. I ósme powtórzenie. Półsłupek nad półsłupkiem i 1 z 2. I teraz bierzemy wypełnienie i upychamy naszą dynkę. I jak już będziemy mieli dość mocno wypchaną tą naszą dynkę, to bierzemy się za ostatnie, tak, ostatnie już okrążenie. I w tym okrążeniu robimy 8 razy 1 półsłupek z 2. Raz i 2 i 3, 4. I teraz w tym momencie jeszcze, jeżeli uznamy, że coś gdzieś możemy dopchać, to sobie tutaj dopychamy. Mamy 4 powtórzenia. Piąte. Szóste. Siódme. I ósme.
powtórzenie. I teraz zostawiamy sobie naprawdę sporo włóczki, nawet koło metra. Ucinamy. I teraz tak, wyciągamy sobie tą niteczkę. I najpierw zszyjemy tą dziurkę, która nam tutaj została. Tak, walczę, żeby nawlec włóczkę na igłę. I tak, zszywamy sobie, chwytając tutaj jedna i druga niteczka w taki sposób. I dalej. I tak, zszyte mamy. To teraz pasuje, żebyśmy ukształtowali tą naszą dynię. Przeciągamy sobie w taki sposób włóczkę i wbijamy się tu w środek albo w początek. No w sumie tutaj zaczynaliśmy. I przechodzimy igłą tu do końca. Zaciągamy raz i drugi raz w tym samym miejscu. Przeciągamy włóczkę. I teraz przechodzimy kawałeczek dalej włóczką i przeszywamy. I raz i drugie przeszycie. Dalej przenosimy troszkę włóczkę, kawałek w bok i tak samo 2 razy przeszywamy. Wow. Znowu w bok się przenosimy. I tak samo przeszywamy. Raz i drugi. I raz jeszcze ostatni. Przenosimy się tu na bok. Nie musimy mieć równych tych części. No przecież dynia nie jest bardzo symetryczna. Także tu się nie przejmujemy, jeżeli któraś z tych przeszytych części będzie mniejsza bądź większa od innych. I tak, kochani, jeżeli uznamy, że już odpowiednio mamy pościskane tutaj te nitki, to przechodzimy włóczką tak gdzieś w którąś z tych części i sobie przeszywamy w taki sposób. Następnie ucinamy niteczkę, uważając, żeby nie uciąć i nie uszkodzić naszej pracy. Bierzemy się za listki. Listeczki są banalne do wykonania. Robimy magiczne kółko. A na naszym kółeczku 7 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Zaciskamy nasze kółeczko i w pierwszym półsłupku robimy oczko ścisłe. Oczko ścisłe robimy następująco. Tu się najpierw wbijamy w ten pierwszy półsłupek, następnie przeciągamy przez ten półsłupek włóczkę i tą samą nitkę przeciągamy przez pętelkę,
którą mieliśmy na szydełku. Teraz oczko łańcuszka. Dla zabezpieczenia ucinamy włóczkę. Zostawiamy sobie taki kawałeczek do przyszycia. I teraz tak. Najpierw tą krótszą nitkę ja sobie tu nawlekam na igłę, wbijam się w środek i przechodzę gdzieś tutaj w bok. Tak, to sobie zostawiam. Teraz tą dłuższą niteczkę wbijam się też w środek i przechodzę do dołu. Tak. Teraz dosłownie kawałeczek dalej się wbijam igłą i przechodzę na środek naszego listka. Zaciskam i teraz, jeżeli chcemy doszyć sobie kółeczko od breloczka, to jest to odpowiedni moment. Bierzemy nasze kółeczko i je po prostu doszywamy tutaj do listka. Wbijamy się. Znowu przechodzimy igłą tutaj do dołu. Znowu kawałeczek obok się przeszywamy. Wychodzimy i raz jeszcze ja się wbijam tutaj w listek i przechodzę w to miejsce, gdzie wychodzi ta niteczka. Tak manewruję sobie igłą, żeby wytrafić się właśnie w to miejsce. I teraz na koniec wiążę te dwie niteczki na dwie pętle i wszywam się dalej na drugą stronę. Najpierw jedną nitką, a następnie drugą. Ucinamy te dwie niteczki. I mamy gotową naszą dynkę. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do opisu, gdzie jest link do Buy Coffee, gdzie można postawić mi wirtualną kawkę. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję, kochani. Wszystkiego dobrego i powodzenia.